O, cześć! Ja tak w sumie nie wiem, o co z tymi butami chodzi, ale zakupiłem je na giełdzie streetwearowej i... no nie wiem, tak w ramach eksperymentów z tą branżą. Zobaczymy, powiem wam, czy wygodne. Wygodne. Wniosek z tej branży streetwearowej jest trochę taki, że chyba bardziej się opłaca kupować przez internet na giełdach niż stać w tych kolejkach, bo rzeczy w Japonii są droższe niż w innych krajach przez przelicznik na jeny. O, jeny. I teraz ważną misję firmową: zakupić pieczywo. Wejść do piekarni ze świeżo pieczonym pieczywem po 1,5 miesiąca diety ketogenicznej. I am the watcher on the wall. Proszę Państwa, ketogeniczny omlet. Składniki to dobroć. Na deser orzeszek. Tylko jeden dziennie. Żartuję, jem sobie ile chcę tak naprawdę. Macadamia są najlepsze, a pecan są drugie najlepsze. Zapamiętajcie sobie. So let's look at the three most powerful arguments against legalizing marijuana. Przeczytałem szybko tę książkę, a w konopiach strach, czyli wywiad z profesorem Jerzym Wetulanim, przeprowadzony przez Marię Mazurek. No to jest prawie wszystko na temat marihuany, ale również o innych narkotykach. Bardzo fajna książeczka. No to jest wywiad rzeka, więc to się czyta praktycznie na jeden raz. Bardzo spoko, tak szybko, skrótowo przelatuje po wielu tematach związanych z marihuaną, z działaniem marihuany, z historią marihuany i z jej kwestią legalności i skąd się wzięła jej nielegalność. Trochę to jest smutne, bo pokazuje, jak bardzo kwestie legalności i nielegalności różnych substancji są uwarunkowane historycznie i politycznie w taki sposób, który niekoniecznie ma sens i niekoniecznie ma przełożenie. To jest taka frustrująca dziedzina życia, bo jak się tym zaczynasz interesować i zdajesz sobie sprawę z tego, jakie rzeczy są legalne i w ogóle jak na przykład silna jest kultura picia alkoholu, który jest nieporównywalnie bardziej szkodliwy od wielu substancji zakazanych, no to jednak świat cię trochę bardziej irytuje, im bardziej się w to wczytujesz. Mówiłem o tym ostatnio, ale ta książka znowu dokłada kolejną cegiełkę do tego przemyślenia, które mnie prześladuje ostatnimi czasy, że kategoria narkotyki jest bardzo sztucznym tworem stworzonym i hodowanym przez chyba głównie politykę tak naprawdę. Chyba głównie chodzi w tym wszystkim o straszenie ludzi i wykorzystywanie tego w cyniczny sposób. Smutne. A książeczkę polecam. Myślę, że wy możecie ją łatwo znaleźć. Ja musiałem z Polski przywieźć. I kolejny strzał dzisiaj to gra God of War. Udało mi się już ją skończyć. Nie chce mi się nawet wam o tym opowiadać, bo no to jest zajebista gra, jest wybitna, naprawdę. Mega mi się podobało i aż mi się nie chce o tym gadać w tym sensie, że to jest dla niej komplement, bo często mi się zdarza coś skończyć, doczytać, przejść po to, żeby mieć tę satysfakcję, że skończyłem i powiedzieć swoją opinię. A tutaj jakby tak dobrze się bawiłem, że nawet nie mam potrzeby dzielenia się tym z kimkolwiek. To był czas dla mnie. Rewelacja, naprawdę, jeśli ktoś tak jak ja ma obawy, że ta formuła God of War została troszkę zmieniona, to niech się nie boi. To, co najważniejsze w God of War, zostało tutaj zachowane i uwspółcześnione. Duże wpływy Wiedźmina w ogóle są w życiu, bym nie pomyślał, że Kratos będzie się Geraltem inspirować. Świetne, no to jest taka gra... no warta każdych pieniędzy. Jest długa, jest pięknie zrobiona, jest ciekawa, jest mega satysfakcjonująca, jest dużo jakichś tam sekretów do odkrycia. Ja przeszedłem tylko to, co jest tą główną kampanię, bo nie mam w życiu czasu na więcej. I tak nieźle, że znalazłem te 20 godzin, żeby przejść, bo to jest długie nawet, nie? Jeśli macie PS4 i macie zagrać w jedną grę w tym roku, czy w tym półroczu, niech to będzie to. Mówię wam, znam się troszkę jeszcze. Moja następna misja na dzisiaj: pójść do banku. Powiem wam coś oburzającego i to nawet tutaj nie żartuję, ani nie przesadzam. Japońskie banki to jest okropieństwo. Po prostu powiem, co się stało.
Wnioski wyciągnijcie sami. Nasza firma odebrała w ciągu ostatniego tygodnia 2 przelewy zagraniczne zapłaty. Jeden z Wielkiej Brytanii, jeden z Polski na podobną kwotę. Ten z Wielkiej Brytanii przeszedł, a ten z Polski został oflagowany jako podejrzany i sprawdzają od kilku dni i trzymają te pieniądze. No czuję się obrażony, nie? No w sensie przelew z Polski? Trzeba sprawdzić. Chciałem też zakupić Gorilla Poda. Pokażę wam czemu. Coraz częściej mam taki problem, że nie wiem jak opowiadać o swojej pracy. To znaczy o tym co robię jak siedzę w firmie. I zawsze wam mówię to samo, że głupio gadać o projektach. Pomyślałem, że może po prostu będę troszkę przekręcać to co robię, tak żeby to nie było, że zdradzam jakieś informacje, ale dzięki temu mniej więcej będziecie wiedzieć na czym to polega. Więc na przykład teraz siedzę nad zabudżetowaniem takiego projektu, który się składa z 3 dni zdjęciowych. Pierwszy dzień zdjęciowy to wywiad z prezesem pewnej firmy, na który musimy wysłać operatora oraz asystenta, tłumacza, być może 2 operatorów, bo 2 kamery są potrzebne. Potem drugi dzień zdjęciowy to jest sam b-roll, przebitki na to jak działa jakaś maszyna. Trzeci dzień zdjęciowy to inny wywiad i potem trzeba to wszystko zmontować w jeden taki korporacyjny film. No i uwzględniając teraz wszystkie te czynniki, staram się to zapiąć w jakiś budżet, na którym nasza firma zarobi odpowiednio. No napisałem, wyceniłem. Cen wam nie pokażę, bo trochę głupio, ale pokażę wam jak wygląda taki budżet. Tutaj mamy preprodukcję, produkcję i postprodukcję. W preprodukcji charge'ujemy troszkę za przygotowanie konceptu. Tutaj 3 dni zdjęciowe rozpisane, dokładnie kto ma co robić, mniej więcej jaki sprzęt wykorzystany. No i postprodukcja, czyli montaż, tłumaczenia filmu, sound design, zakup muzyki z banku muzyki oraz coś co zwykle nazywamy project management fee, czyli to takie właściwe fee firmy. Różne są szkoły robienia tego. Część firm wycenia projekty w ten sposób, że rozbija swój własny fee na wszystkie te elementy składowe. Ja jestem większym fanem po prostu powiedzenia, że nasza usługa zarządzania czymś takim kosztuje tyle a tyle. Ważny trik w budżetowaniu jest ukryty tutaj. 2 rundy montażu są wliczone w cenę, a dodatkowo płatne. To jest, moi drodzy, bardzo ważne w mojej branży i myślę w wielu innych branżach wymagających pracy kreatywnej, żeby się nie zakałapućkać z klientem, który w nieskończoność będzie ci wysyłał feedback i wymagać zmian. Trzeba bronić tutaj swoich interesów dość agresywnie, a przy okazji to też jest w interesie klienta, bo klient nawet nie wie, jak bardzo opóźnia całość projektu, cedząc taki feedback, a wprowadzając taki zapis, nawet jeśli ta cena jest niska, to jest już jakiś bat nad ludźmi tam od strony klienta w firmie, którzy dzięki temu bardziej się zmobilizują do wysyłania konkretnych uwag dobrze ustrukturyzowanych. Inna rzecz, którą zrobiłem przez ostatnie dni, takie oto rozpisanie koncepcji na reklamówkę. No i jeszcze istotna rzecz, prawdopodobnie pod koniec tygodnia polecę do Chin na 2 dni. Też na zdjęcia. Cały czas w ogóle też jestem w kontakcie z Kasią, a Kasia razem z całą naszą załogą jest teraz na planie zdjęciowym programu telewizyjnego, więc to też jednocześnie się tutaj dzieje. Z multitasking jakby po grubości. Dajcie znać, czy takie firmowe życie was interesuje. Mi się wydaje, że to jest ciekawe. Tak w sensie, jakbym był wami, to bym oglądał. Nowa japońska moda czy głupota? Japońskie nastolatki oszalały na punkcie gazowanej wody mineralnej. Tak naprawdę to nie, ale faktycznie pojawiają się ostatnio. Coraz więcej jest gazowanej wody w Japonii. To dobrze, bo ja lubię. Wybrałem sobie szybko pytania do kolejnych odcinków, komentarze do kolejnych odcinków Mądrości Tłumów i chcę dzisiaj nagrać szybko 2 odcinki, żeby były na następne tygodnie. No, i tak zrobię właśnie, a teraz kawka. Za dużo tych poważnych biznesów, trzeba się powydurniać. Próbuję teraz nagrać bardziej szeroki kadr niż zwykle. Wow, co za tempo autofokusa. Chciałem polecić rewelacyjny system autofocus na tej kamerze, której używam. No dobrze, udało się. Nagrałem 2 odcinki w bardzo różnym tonie. Odcinek taki piłkarski, gdzie się wydzieram cały czas, i drugi o brutalnej szczerości, gdzie cały czas mówię takim spokojnym, takim tonem. Tak prosto do kamery mówiąc straszne rzeczy.
Wiem, że miałem wam zrobić prezentację tych jobich, ale potrzebuję do tego obiektywów, a one są w domu, więc to później. Zostańcie z nami w tym odcinku, jeśli chcecie zobaczyć, jak się aparat wydala na bok. Poprawiłem jeszcze edit Mądrości Tłumów, która ma iść w tym tygodniu, ale jeszcze nie wiemy, który odcinek pójdzie w tym tygodniu, bo piłkarski wypadałoby, żeby poszedł jeszcze w trakcie mistrzostw piłkarskich. No zobaczymy. Wiecie, co jest śmieszne w Mądrości Tłumów? Bo wszyscy myślą, że Gonciarz to jest znany z Zapytaj Beczkę, znany z vlogów. Mądrość Tłumów to jest najpopularniejsza seria filmów, jaką robię w tym momencie. W sensie, jeśli popatrzymy tylko i wyłącznie na wyświetlenia, no bo na przykład nad beczką ludzie spędzają więcej czasu, a gdyby wszystko skumulować, to oczywiście vlogi są w ogóle największe, ale Mądrość Tłumów ma najwięcej wyświetleń per odcinek. Bardzo często ostatnio do 1 000 000 dobijają te odcinki, tam oczywiście po paru miesiącach, ale jak się tak spojrzy, sam się dziwię i sam jestem zaskoczony. I bardzo mnie bawi to, że ja nie mam pojęcia, który odcinek dobrze siądzie, a który nie, bo to jest bardzo dla mnie, jakbym miał obstawiać, to często bym obstawiał źle. Tak zachowuje się Joby po kilku miesiącach ze mną. A tak zachowuje się nówka sztuka. No to po tak ciężkim dniu czas na browara. Ci z was, którzy nie wiedzą, że kłamie, nic o mnie nie wiecie. A jest mi przykro, że nie wiecie, że nie piję alkoholu. A teraz quiz. Czym jest piwo Krzysia? Macie rację. Gazowana woda mineralna o smaku limonkowym. O tak.